Cześć. Donald Trump to postać o niezwykle bogatej historii, o której chciałbym opowiedzieć. Jego ojciec, Fred Trump, był budowlańcem i deweloperem. W swojej karierze sprzedał 27 tysięcy domów jednorodzinnych w USA o łącznej wartości od 200 do 350 milionów dolarów. Fred ożenił się z Mary Ann MacLeod, Szkotką z pochodzenia. Mieli 5 dzieci, z których Donald był czwartym dzieckiem. Już jako dziecko sprawiał problemy wychowawcze. Był niesforny, buntowniczy i często chuliganił. W związku z tym rodzice wysłali go do New York Military Academy, NYMA, prywatnej szkoły wojskowej z internatem. Szkoła ta była znana z surowych zasad i miała na celu ukształtowanie dyscypliny u młodych ludzi. W trakcie nauki Donald wykazał się zdolnościami przywódczymi. Inni uczniowie go słuchali. Po ukończeniu szkoły Trump rozpoczął studia na katolickim Uniwersytecie Fordham, ale szybko zdecydował się przenieść na Wharton School of the University of Pennsylvania, jedną z najbardziej prestiżowych uczelni ekonomicznych na świecie. Ukończył studia, zdobywając tytuł licencjata z ekonomii ze specjalizacją w dziedzinie nieruchomości i sprzedaży. Co ciekawe, do Wharton School uczęszczał również Elon Musk. Po studiach Trump poszedł w ślady ojca, ale skoncentrował się na luksusowych nieruchomościach zamiast budowy domów jednorodzinnych. Początkowo wiele osób wątpiło w jego sukces, ale szybko udowodnił swoją skuteczność, inwestując w luksusowe mieszkania, a później także w kasyna. Trump zyskał uznanie jako przedsiębiorca i znacznie się wzbogacił. W 1989 roku nadszedł światowy kryzys gospodarczy, który dotknął również Trumpa. Popadł w ogromne długi sięgające milionów dolarów, a wielu uważało, że to jego koniec. Mimo to nie poddał się. Prowadził szkolenia i występował publicznie w telewizji w programie The Apprentice, którego nazwę można przetłumaczyć na stażysta, praktykant. Tam przed kamerę dzielił się swoim doświadczeniem. Trump współpracował między innymi z Arnoldem Schwarzeneggerem, co dodatkowo zwiększyło jego popularność i pomogło mu spłacić zadłużenie. W pewnym momencie Trump zainteresował się polityką. Początkowo działał w Partii Republikańskiej, potem przeszedł do Demokratów, ale ostatecznie wrócił do Republikanów. Gdy zapytano go o te zmiany, odpowiedział, że wynikały z interesów i korzyści. W 2016 roku ogłosił swoją kandydaturę na prezydenta z ramienia Republikanów i pokonał Hillary Clinton z Partii Demokratycznej. W latach 2017-2021 pełnił urząd prezydenta USA. W czasie swojej prezydentury trzymał się hasła America First, Ameryka pierwsza, obniżył podatki dla najbogatszych, co wywołało mieszane opinie oraz przyczynił się do rekordowego spadku bezrobocia.
Podczas swojej prezydentury Trump próbował również rozwiązać konflikt z Koreą Północną. Postanowił udać się do tego kraju, aby osobiście spotkać się z jego przywódcą i omówić kwestie sporne. Jednak spotkanie to nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Niektóre decyzje Trumpa spotkały się z szeroką krytyką, na przykład budowa muru na granicy z Meksykiem, której celem było zmniejszenie emigracji do USA, czy też wycofanie USA z porozumienia paryskiego, które ma na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Trzecim negatywnym aspektem jego rządów było zamieszanie związane z pandemią, co spotkało się z szeroką krytyką. W 2020 roku odbyły się wybory prezydenckie. Donald Trump chciał pozostać na stanowisku prezydenta i kandydował na kolejną kadencję. Jego rywalem był Joe Biden. W wyniku wyborów Biden odniósł zwycięstwo, co wywołało gniew Trumpa. Opublikował na Twitterze informację, że wybory zostały sfałszowane. Zwolennicy Trumpa zorganizowali protesty, które przerodziły się w atak na Kapitol, gdzie doszło do aktów wandalizmu i zniszczeń. Twitter uznał Trumpa za osobę promującą przemoc i agresję, co skutkowało zablokowaniem jego konta na tej platformie oraz na Facebooku i YouTube. W odpowiedzi Trump stworzył własną platformę społecznościową Truth Social, podobną do obecnej aplikacji X, gdzie zamieszczał różne informacje. Mimo przegranej w wyborach, Trump się nie poddał i postanowił kandydować w kolejnych wyborach prezydenckich. Wystartował w 2024 roku jako kandydat Partii Republikańskiej, rywalizując z Kamalą Harris, Partii Demokratycznej. Zdobył najwięcej głosów i został wybrany na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych na lata 2025-2029. Po zwycięstwie Trump ogłosił, że jego prezydentura rozpocznie złoty wiek. Twierdził, że Ameryka została zniszczona i wymaga naprawy. Te słowa spotkały się z uznaniem wielu ludzi. Kampania wyborcza była jednak wyjątkowo niebezpieczna, ponieważ Trump przeżył dwa zamachy na swoje życie. Pierwszy miał miejsce 13 lipca 2024 roku podczas przemówienia. Zamachowiec oddał strzał, który chybił. Ranne zostały 3 osoby, w tym jedna śmiertelnie. Ochrona szybko zneutralizowała napastnika. Drugi zamach miał miejsce 15 września 2024 roku podczas turnieju golfowego należącego do Trumpa. Zamachowiec został zatrzymany przez policję, zanim zdążył dokonać ataku. FBI nie znalazło dowodów na zleceniodawców tych zamachów. Napastnicy byli po prostu przeciwnikami Trumpa. Trump, który wygrał wybory na 45. kadencję prezydencką, przegrał 46. wybory, ale powrócił na 47. kadencję. Nie jest jednak pierwszą osobą w historii USA, która osiągnęła taki wynik. Wcześniej podobnej sytuacji doświadczył Grover Cleveland, który wygrał wybory na 22. kadencję, przegrał 23., a następnie znów został prezydentem na 24. kadencję. A w związku z tym Trump został uznany za drugą taką postać w historii. Podczas jednego z zamachów w lipcu 2024 roku Trump ogłosił plan dodania bitcoina do rezerw bankowych USA. Twierdził, że złoto i bitcoin mogłyby pomóc gospodarce w kryzysie. Propozycja ta znalazła wielu krytyków i zwolenników.
Trump wzorował się na przykładzie Salwadoru, gdzie Bitcoin włączono do rezerw. Zapowiedział także inwestycje w instytucje publiczne takie jak szkoły czy szpitale dzięki innowacyjnym rozwiązaniom finansowym. Relacje Trumpa z Polską były bardzo pozytywne. Prezydent Andrzej Duda wielokrotnie kontaktował się z Trumpem, co przyniosło konkretne rezultaty. Polska zakupiła od USA czołgi i samoloty w celu zwiększenia bezpieczeństwa kraju. W ramach NATO Trump przekazał Polsce bazę wojskową we wschodniej części kraju. Zlikwidował także wizy dla Polaków, co umożliwiło im swobodne podróżowanie do USA. Już 20 stycznia 2025 roku odbędzie się oficjalne zaprzysiężenie Trumpa na prezydenta na kolejną czteroletnią kadencję. Ludzie mają nadzieję na spełnienie jego obietnic, takich jak wprowadzenie bitcoina do rezerw bankowych. Jednocześnie pojawiają się pytania o jego bezpieczeństwo podczas nowej prezydentury, biorąc pod uwagę dwa zamachy, które już przeżył. Czy uda mu się przetrwać kolejne 4 lata u władzy?